No, dzisiaj chciałem wam przedstawić Kasię. Kasię pewnie wszyscy znają. Czy ja wiem, czy wszyscy? No prawie, no większość ludzi cię zna, tak? Masz za sobą rekord Guinnessa, e, występujesz, no jesteś medialną osobą, e, masz jakieś mistrzostwa Polski tak za sobą tak samo no i jesteś kobietą, która morsuje, tak? Gdzie to się zdarza, wiesz, no nie często, tak? Bo jest mało takich kobiet, które morsują. Ja przynajmniej. Znaczy takich morsujących jest sporo nas, a tylko tyle, że tych, które powiedzmy przekraczają swoje granice, to faktycznie jest mniej i stąd też tak naprawdę wziął się ten mój rekord Guinnessa, że chciałam jakby tym kobietom otworzyć drogę i pokazać, że też mamy siłę i też możemy, nie? No i to jest właśnie bardzo, bardzo fajne, to nie, że takie coś robisz że jednak przełamujesz te swoje granice i masz rację z tym wszystkim, co powiedziałaś, że no kobiet, co morsują jest sporo, ale takich, co przełamują swoje granice i wierzą w siebie jest troszeczkę mniej, chociaż mam nadzieję, że patrząc na ciebie po prostu będzie ich coraz więcej. No myślę, że już pomalutku gdzieś tam ta furtka się otworzyła i nawet z perspektywy Marysi widać, że gdzieś tam ciśnie tak i te rekordy cały czas robi, więc jest już jakiś tam e, początek tego zimnego świata wśród kobiet. No jest. A chciałem cię zapytać właśnie tak prywatnie, kim jest Kasia tak poza morsowaniem, poza rekordami, poza tym wszystkim, tak kim jest Kasia po prostu, tak poza tym wszystkim, całym tym kurzem, No, tym wszystkim, tą otoczką, tak? kim jest Kasia? No Kasia jest, no w tej chwili to już można powiedzieć, że mam swoją działalność Icevolution, gdzie właśnie gdzieś tam zaczynam robić jakieś szkolenia czy warsztaty pomalutku. E, Też jestem autorką książki Uwięziona, ale wolna, w której opisuję całą moją ścieżkę w morsowaniu od początku do rekordu tak naprawdę, bo tą książkę obiecałam, że napiszę, jeśli zrobię rekord, więc książka powstała. Troszeczkę też pomagam mojemu mężowi w firmie, projektuję u niego w firmie. Także no, mam dwie dorosłe córki, przepiękne i bardzo mądre. E, I taką jestem troszeczkę podróżniczką, poszukiwaczką zimnych wrażeń. Więc o tak u mnie to wygląda. A jeszcze chciałem się zapytać, co cię pchnęło po prostu do tego, żeby w ogóle zacząć morsować? No bo ja znam ciebie, nie wiem, z rekordu Guinnessa, z tego, że Mm. przekonuję swoje granice, poznałem cię na Ice Game po prostu jako taką osobę bardzo empatyczną, która zawsze była przy tych wszystkich ludziach i pomagała im tak dalej. Ale co ciebie pchnęło, żeby wejść w tą zimną wodę? Jaki był taki zapalnik do tego? Znaczy, no początek to w ogóle był taki dosyć ciekawy, bo to tak naprawdę koleżanka moja stworzyła grupę morsów i ja od razu do niej dołączyłam do tej grupy. I w jej grupie byłam przez 4 lata. Przez 4 lata tak naprawdę morsowałam też w butach neoprenowych, w rękawiczkach. I dopiero po tych 4 latach, jak odeszłam z grupy, to gdzieś tam zaczęłam szukać własnej ścieżki, że chciałam więcej jakby zagłębić właśnie się w to morsowanie troszeczkę inaczej niż do tej pory, bo nie wystarczało mi to już. I dlatego gdzieś tam podążyłam tą swoją ścieżką, porzuciłam rękawiczki, porzuciłam buty no i później się potoczyło, że wylądowałam w lodzie. A jeszcze jedno pytanie miałbym. Co cię skłoniło do tego, żeby po prostu, żeby zrobić ten rekord Guinnessa? Jaki główny, pewnie było parę czynników, nie? Ale jaki jeden z takich głównych czynników był po prostu, żeby to zrobić, tak? Ja wiem, że pewnie złożyło się to wszystko w jedno, ale pewnie było jakieś dwie, trzy główne rzeczy. No, czy złożyło się w sumie to, że powiedzmy, jak pierwszy raz startowałam na Mistrzostwach Polski, wtedy zrobiłam czas godziny 37 minut i pamiętam kolega mój Piotrek z mojej grupy mówił, zrób rekord Guinnessa w lodzie. Ja do niego mówię, że absolutnie nie, to w ogóle jest poza moim zasięgiem, to jeszcze dla mnie jest długa droga. I w kolejnym roku, jak stanęłam do Mistrzostw Polski, nie sądziłam nawet, że ja taki długi czas robię. Fakt, że wtedy już się troszeczkę inaczej przygotowywałam, bo stworzyłam swoją balię i w niej sobie tak testowałam sama siebie, właśnie jak ja trzymam tą temperaturę.
I jak już powiedzmy siadłam w tej bali na mistrzostwach, to też nie zakładałam w ogóle kompletnie czasu. Pamiętam, że się wszyscy pytali z obsługi ludzi, jaki czas zakładają. Każdy tam podawał swój czas, a ja stwierdziłam, że nie zakładam czasu, żeby ten czas mnie nie ograniczał. I się okazało, że wtedy na mistrzostwach spędziłam 4 godziny 17 minut. I to było takim zapalnikiem, że skoro teraz wytrzymałam taki czas i wyszłam z temperaturą 36 stopni i tak naprawdę nie potrzebowałam zbytnio czasu, żeby nawet się dogrzać, bo nie było z czego się dogrzewać, skoro temperatura cały czas się trzymała, no to stwierdziłam, że jestem gotowa na ten lód. Była wtedy kategoria męska i rozważałam tą kategorię męską, ale też w tym samym czasie Łukasz Punar już się przygotowywał też do tego rekordu. I nie chciałam też mu wchodzić w drogę, bo gdzieś tam założenie moje wcześniejsze było też, żeby zrobić ten troszkę inny czas, dłuższy w lodzie. Dlatego stwierdziłam, że wystąpię do Guinnessa o kobiecą kategorię. No i się udało, bo to nie było też takie oczywiste, czy to rozróżnią, czy nie, tym bardziej, że już ta kategoria była, ale się udało i dlatego też już zrobiłam później rekord w tej kobiecej kategorii. Taki, wiesz, no, taki rekord Guinnessa to jest jednak duży wyczyn, tak? To wymaga jednak trochę przygotowania, no chyba głównie mentalnego, tak? Tak mi się wydaje, bo ciało jak może dłużej wytrzymać jak głowa, tak? Jest moje podejście do tego. No wiesz co, u mnie to właśnie było troszeczkę, że to wszystko musiało zagrać, ze względu też na to, że właśnie te stany hipoglikemii mi się zdarzyło podczas jednego z treningów w lodzie zemdleć. Ja stałam 27 minut, jak zemdlałam. Spadł mi cukier i po prostu mnie odcięło. I nawet jak się ocknęłam, to ja dalej stałam w tym lodzie, nie mogli mnie wykuć po prostu z tego lodu. Także to ja musiałam się naprawdę bardzo mocno przygotować do tego, żeby ten rekord zrobić. Tym bardziej, że tam było też wiele czynników które gdzieś tam były stresujące, bo zakładałam, że rekord zrobię w marcu na moje urodziny. Później się okazało, że muszę jednak przyspieszyć o 3 miesiące ten rekord. A w międzyczasie przed moim ostatnim treningiem dowiedzieliśmy się, że nasza córka jest chora, że potrzebuje operacji w przeciągu miesiąca. I to był akurat ten moment, kiedy ja miałam mieć ostatni trening, więc nie wykonałam nawet tego treningu. I tak miałam bardzo ograniczony czas na to, żeby się przygotować do tego rekordu. Także na pewno mental u mnie musiał też bardzo mocno zagrać, bo te wszystkie wydarzenia, które się nazbierały podczas tych przygotowań, miały ogromny wpływ. Ja pracowałam też z Bartkiem Florkiem, tym samym, co Łukasz z nim pracował. Wchodziłam też w autohipnozy, miałam takie 3 sesje i Bartek mnie bardzo nastawiał. Tak naprawdę po pierwszej takiej sesji ja już byłam gotowa stanąć w lodzie. Ja już sobie to zwizualizowałam. Też było tak, że pytano mnie, jak to będzie, jak stanę w tym lodzie, no bo stawałam w grudniu, pod koniec grudnia, i pytano mnie, jak to będzie, jak właśnie nie będzie pogody. I ja tak naprawdę w takiej wizualizacji miałam to, że będzie świeciło słońce. W mojej głowie było cały czas słońce. I jak doszło do rekordu tak naprawdę, to okazało się, że wieje wiatr, jest deszczowa pogoda, jest zimno, a ja miałam stać centralnie w takim przestrzale do plaży, bo to było w Międzyzdrojach na Alei Gwiazd. I była taka sytuacja, że medycy zaproponowali mi, żebym to zrobiła w restauracji. Ja oczywiście odrzuciłam tą propozycję, no bo skoro robię rekord w zimnie, to nie będę się od tego zimna chować. I mówię, ja robię ten rekord po prostu tam, gdzie to sobie założyłam. I wyobraź sobie, że stając w tej skrzyni, jak zaczęliśmy zasypywać mnie, to wyszło słońce. Aha. No Także to, co sobie zwizualizowałam, to tak naprawdę to się zdarzyło. tak. No taki, no to Także taka magia, można powiedzieć, wizualizacji, tak.
No to wszystko działa tak, nie że to wizualne, ale jeżeli, wiesz, mocno w coś wierzysz, no to często, wiesz, to się jednak urealnia, tak, jak to się mówi. A chciałem cię No zapytać, przyciągasz, nie? no Jakaś ta przyciągasz, energia no. jest, że przyciąga. No przyciągasz, a ty masz jeszcze takie, wiesz, no taką też taki z tego, co ja tam, wiesz, nie znam cię długo, ale masz takie to dobre, takie wysokie wibracje, tak? No bo to też czuć, co nie, od ludzi, wiesz, wiadomo, nie, masz zły dzień, możesz mieć te niższe wibracje, no ale z tego, co ja cię poznałem, to masz takie wysokie wibracje i no. E, a chciałem cię zapytać jeszcze, jeżeli ktoś na przykład by teraz zaczynał morsować, nie, no, znaczy, Mhm. jakby ktoś zaczynał morsować, no nie wiem, co byś powiedziała komuś, kto by ten na przykład teraz tak zaczął, Mhm. bo ty masz większe doświadczenie w tym wszystkim i Tak, moja rada, żeby się nie zastanawiał, bo tak, żeby się na pewno nie zastanawiał, bo im dłużej się zastanawiamy, tym tak naprawdę ta ścieżka jest coraz dłuższa i coraz dalsza. E, Na pewno bym poradziła, żeby to ktoś zrobił z osobą, która już morsuje i ma jakieś doświadczenie, bo bardzo często widzę też takie sytuacje, że niby są osoby doświadczone, ale nie do końca wiedzą, jak tą osobę wprowadzić. I często jest tak, że słyszę gdzieś tam oddychaj, oddychaj. Ja tak sobie wtedy mówię, no przecież ta osoba oddycha, tylko ona nie wie, jak oddychać. no. I właśnie po to też jest ta doświadczona osoba, żeby uspokoiła ten oddech przede wszystkim, bo mówię, bo my oddychamy to z automatu, tylko mówię, na ogół to jest przyspieszony oddech, hiperwentylacja przez usta i tak naprawdę cały czas te serce pompujemy, a to, no to do niczego dobrego nie prowadzi, bo i może się w głowie zakręcić i tak naprawdę nas wystraszyć. Więc ta osoba, która jest obok nas uspokoi i to ja widzę, jak ja wprowadzam ludzi, to że bardzo często ja nawet głową tylko pokazuję, nosem oddech i już ludzie podążają po prostu za mną. Więc no na pewno ta osoba mm, z- nie zalecałabym, żeby próbować w butach neoprenowych i rękawiczkach. Wiem, że ludzie to stosują, ja też stosowałam, ale tak naprawdę z perspektywy czasu ja stwierdziłam, że ja się po prostu tego zimna bałam. To, że ktoś mi tam powiedział, że ja to mam kupić, to okej, ale gdzieś ja tam uciekałam przed tym zimnem. Więc każdemu poradzę, żeby jednak nie wchodził w tych butach i rękawiczkach, bo my nie potrzebujemy tam robić właśnie rekordów. My jesteśmy tam po to, żeby dostać takiego strzała tej dopaminy, która nas pobudzi do działania, a nie po to, żeby tracić tam energię. A tak naprawdę stojąc dłużej, to zabieramy sobie wtedy z organizmu tą energię. Więc niepotrzebne nam w tym momencie są te rękawiczki i buty. Co mogę jeszcze poradzić? Żeby, no nie wiem, no po prostu korzystać z tego zimna, bo ma bardzo wiele fajnych takich aspektów zdrowotnych. Ja gdzieś tam się mierzę też z depresją i to mi bardzo pomaga. W takich sytuacjach też i kryzysowych wtedy jeszcze bardziej. Też zawsze gdzieś tam marzłam bardzo mocno. W tej chwili czegoś takiego nie mam. Gdzieś tam się poprawiło to krążenie. Także no, ma to też sporo plusów, ale wiadomo, są też jakieś tam minusy. Nadciśnienie, które jest nieuregulowane, to oczywiście nas wyklucza z tego. Czy epilepsja, chociaż ja też chorowałam na epilepsję, ale gdzieś tam zawsze wie, jeśli jesteśmy pod kontrolą, to myślę, że nie jest to jakieś tam przeciwwskazanie takie mocne. E, jeszcze znaczy tak mi się wydaje, że tak. Co ci w życiu co ci dało to, że zacząłeś morsować w życiu normalnym, tak? W życiu takim, co wniosło do twojego życia? Takie to, że zacząłeś morsować. Czy coś? Znaczy, no, u mnie to było też to, że ja powiedzmy, jak zaczęłam też morsować, to u mnie była też taka sytuacja, że moja córka też chorowała na depresję, więc to był taki jeszcze czas, gdzie nie mówiło się o tym, nie było też skąd tej czerpać pomocy. Ja w międzyczasie też się dowiedziałam, że mam guza w mózgu i to
te morsowanie to było dla mnie taki święty dzień, taka odskocznia powiedzmy od tych problemów, że no wchodząc do morza tak naprawdę odcinałam się od tego wszystkiego, a też budowałam jakby to swoje samopoczucie na kolejne dni. Więc to było też coś, co dla mnie było bardzo ważne i tak naprawdę przez cały ten czas jest to dla mnie ważne, bo moje stany też są różne i zdarza się tak, że do tego zimna uciekam po to, żeby przetrwać. No wiadomo, no każdy ma po prostu coś innego, każdy, no ale ja po sobie mogę powiedzieć, że zimno po prostu Ale zabiera te niektóre złe rzeczy, tak? Tak jak to moje doświadczenie jest, jeżeli chodzi o no głowę. ale przede wszystkim też ogólnie jest to, że przy morsowaniu no, poznajemy też bardzo dużo ludzi, bardzo fajnych ludzi, z którymi no, gdzieś tam cały czas się przycinamy i cały czas mamy kontakt i spotykamy się czy piszemy, więc to też jakby nam daje takie możliwości, że gdzieś tam te środowisko nowe się poznaje i to są fajne takie później znajomości. No, to masz rację. Przy takich wszystkich tych imprezach, w Gdzieś których ja byłem, to no. właśnie bardzo dużo fajnych ludzi takich można poznać, takich po prostu, no takich, których normalnie by się nie spotkało, tak? No, to tak to jest właśnie ten taki, no jeden właśnie z takich dużych plusów Tak, no dokładnie. tego morsowania. No dlatego właśnie, no jak byłem na tym Ice Game, no to cię No. poznałem na przykład. No i jeszcze parę innych osób, tak? Tak samo No właśnie. tak samo Łukasza i tak dalej. Też pewnie nikt bym tego, wiesz, nie doświadczył, gdyby mnie tam nie było, No. tak? No to właśnie jest jeden z największych takich plusów, tak? Że takie osoby się spotyka. No, Że to nie wiem, dodaj od siebie, bo ja więcej. znaczy ja ci powiem tak, że na przykład dla mnie powiedzmy, ja mogę tylko powiedzieć taki czas, który jest teraz powiedzmy po zrobieniu mojego rekordu, to dzięki temu tak naprawdę, że zrobiłam ten rekord, mam takie teraz większe możliwości, że na przykład w kolejnym roku mogliśmy zrobić też fajny rekord Guinnessa wspólnie, gdzie wzięło 208 osób udział w tym rekordzie Guinnessa. Trwała sztafeta 22 godziny w Międzyzdrojach. To współtworzyłam właśnie z filarami zdrowia i miastem Międzyzdroje. I to właśnie tak naprawdę dzięki temu, że zrobiłam ten rekord i gdzieś tam te zaufanie już do mnie było. I też poprzez to, że mam te swoje doświadczenie, że tak naprawdę do tego rekordu przygotowywałam się sama, testowałam sama siebie, słuchałam siebie, też te moje doświadczenie jest na tyle takie jak dla mnie istotne, tak, że wiem jak to zimno działa i też mogę się tym dzielić właśnie czy na warsztatach, czy na jakichś tam spotkaniach z ludźmi, bo jestem autentyczną osobą, która czegoś tam doświadczyła i mogę tym się po prostu dzielić. Także to jest dla mnie też plus tego, że zrobiłam ten rekord. No i to jest bardzo fajne, tak? Ja poznałem cię właśnie z tej strony, że dzieliłaś się tą swoją wiedzą, pomagałaś ludziom i miałaś takie fajne podejście do wszystkich tam właśnie i umiałaś to przekazać, tak? W taki bardzo tak ciepły i taki fajny sposób, tak? Widać, że po prostu, że no, to jest dużo daje właśnie, że jak osoba niektórzy mogą mieć wiedzę, ale nie umieją jej przekazać, a z tego, co ja cię poznałem, no to ty umiesz jednak to przekazać, tą wiedzę w taki sposób, że dociera to do ludzi. Ja to tak odbieram po prostu i to jest No i tak, ja z tego się właśnie cieszę, że właśnie mogę to przekazać i to dociera, takie, że ludzie to rozumieją i sami powiedzmy chcą później czerpać tej wiedzy, nie? Więc to dla mnie też jest bardzo no, takie zadowalające, że jednak gdzieś tam ta moja osoba ma jakieś znaczenie w tym świecie i może coś przekazać dobrego, ma pozytywnego. dużo zrobiłaś i ma znaczenie, jesteś, wiesz, tam, no jesteś rozpoznawalną osobą i naprawdę to co robisz, to naprawdę szacunek wielki dla ciebie za to, co robisz. Nie. Kończymy, czy chyba kończymy? No, Tak. co ja mogę od siebie dodać? No, Tyle ode mnie. no i masz rację, no to trzeba i więcej ludzi po prostu, jeżeli ktoś chce i czuje to po prostu, no to wciągnąć ich w to zimno. Ja tutaj
na Wyspach też coś próbuję zrobić. Na razie to są jakieś takie początki, ale mam nadzieję, że z czasem to się wszystko bardziej rozwinie i też będzie bardziej to rozpropagowane. I pewnie nie będzie tak jak na razie, jak w Polsce, bo wiadomo, tam jest większa grupa ludzi, którzy morsują, ale z czasem mam nadzieję, że to wszystko, urośnie i będzie się rozwijało. To chciałem Ci bardzo podziękować za rozmowę i Ja również dziękuję za zaproszenie. za to, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję Ci jeszcze raz, Kasiu, i Jeszcze- za rozmowę. Mi dużo dała i mam nadzieję, że ludzie, którzy będą to oglądali, tak samo po prostu dużo z tego wyciągną. Dziękuję Ci bardzo.